Witam na kanale Kolejowe Modelarstwo Kartonowe. W dzisiejszym 27 odcinku relacji z budowy modelu kartonowego parowozu Bułgar przygotujemy blachę oraz belki pod montaż zbiorników powietrza oraz stawidła. Zamontujemy krzyżulce, korbowody oraz silniki do stoi parowozu. Zapraszam na film. Na początku zajmiemy się blachą numer 54 z elementami numer 54A, 54B, 54C. Na elementy numer 54B przyklejamy po 8 imitacji śrub. Następnie elementy wycinamy i malujemy na kolor czarny. Ja użyłem czarny łoż olejny Tamiya 87131. Na elementy numer 54A i 54C przyklejamy po 2 imitacje śrub. Następnie elementy wycinamy. Elementy numer 54C bigujemy i zaginamy wzdłuż linii. Tak wygięty element nasączamy, utwardzamy rzadkim klejem cyjanoakrylowym. Dzięki temu zachowamy jego kształt. Elementy numer 54, 54A i 54C malujemy na kolor czerwony. Ja użyłem Vallejo Model Color numer 70908. Po pomalowaniu blachy zorientowałem się, że nie przykleiłem na blachę numer 54 imitacji śrub. Tak więc przyklejamy jeszcze 8 takich elementów i ponownie malujemy całą blachę. Po wyschnięciu farb na blachę numer 54 przyklejamy elementy numer 54A. Smarujemy klejem i przyklejamy elementy z obu stron blachy. Następny przyklejany element to numer 54C. Przyklejamy go w oznaczonym miejscu, stroną z nitami do blachy numer 54. Z drugiej strony blachy przyklejamy w taki sam sposób. Kolejne elementy to numer 54B. Przyklejamy 4 takie elementy w wyznaczonych miejscach po obu stronach blachy numer 54. Tak przygotowana blacha jest gotowa do wklejenia do ostoi parowozu. Przyklejmy teraz do ostoi wykonane w poprzednich odcinkach silniki parowe. Przymierzamy, smarujemy klejem i przyklejamy w oznaczonym miejscu.
Po wyschnięciu kleju przyklejamy silnik również z drugiej strony ostoi. Przed wklejeniem blachy numer 54 do ostoi nieco ją przybrudzimy. Ja użyłem czarny łoż olejny Tamiya 87131. Gotową blachę przykleimy teraz do ostoi. Przymierzamy, smarujemy klejem i wklejamy w odpowiednim miejscu. Po wyschnięciu kleju kredką AK 10019 metodą na mokro przybrudzamy miejsce łączenia się blachy z ostoją. Pędzlem lekko rozprowadzamy kredkę na elementach. Przykleimy teraz prowadnicę wraz z korbowodem i krzyżulcem. Jeden koniec prowadnicy numer 51 przyklejamy do elementu blachy numer 54A. Natomiast drugi koniec prowadnicy przyklejamy na dławnicę silnika numer 49BCD. Elementy smarujemy klejem i przyklejamy. Korbowód nakładamy na osie wykorbione kół zestawu napędowego. Tak samo wykonujemy z drugiej strony ostoi.
Skleimy teraz belkę numer 55. Elementy podklejamy odpowiedniej grubości kartonem, następnie podklejamy z drugiej strony. Podklejamy również elementy numer 55C. Wszystkie podklejone elementy wycinamy. Sklejanie zaczynamy od elementu numer 55. Klejem smarujemy dolną krawędź i przyklejamy do elementu numer 55A. Sklejamy dwa takie zestawy. Następny element to numer 55B, który przyklejamy od góry do krawędzi elementu numer 55. Na elementy numer 55C przyklejamy po 4 imitacje śrub. Następnie wycinamy elementy. Wycięte elementy przyklejamy do belki numer 55 z tyłu elementu, śrubami do wewnątrz belki. Gotowe belki numer 55 malujemy na czerwono farbą Vallejo Model Color numer 70908. Przygotujemy teraz konstrukcję pod zbiorniki powietrza. Przygotowujemy element numer 56 i dwa elementy numer 56A. Malujemy je tą samą farbą co belkę numer 55. Skleimy teraz zbiorniki powietrza składające się z elementów numer 57, 57A i 57B. Wycinamy najpierw elementy numer 57. Skleimy z nich dwa walce, na razie bez podstaw. Przyklejamy łączniki na środku ściany walca, tak aby zostawić miejsce na wklejenie jego podstaw.
Po przyschnięciu kleju znanym sposobem rolujemy oba zbiorniki. Klejem smarujemy łącznik i sklejamy walec. Znowu po przyschnięciu kleju rolujemy walec, szczególnie w miejscu, gdzie znajduje się łącznik. Drugi walec sklejamy tak samo. Po wyschnięciu kleju przystępujemy do wklejania podstaw walca, czyli elementu numer 57A. Podklejone wcześniej elementy wycinamy. Sprawdzamy spasowanie podstaw z otworem w walcu, następnie wklejamy podstawę. Smarujemy klejem wewnętrzną krawędź walca i nakładamy na podstawę. Tak samo wklejamy 3 kolejne podstawy. Zbiorniki mają wyoblone denka. Wyoblenia wykonujemy na elementach numer 57B. Elementy wycinamy i znanym sposobem wyoblamy do odpowiedniego kształtu. Gdy już wszystkie denka zostały prawidłowo wyoblone, przystępujemy do przyklejenia ich do zbiornika. Krawędź zbiornika smarujemy klejem i przyklejamy denko.
taki sposób przyklejamy wszystkie denka do zbiorników. W trakcie wyoblania zmarszczył się nam karton. Papierem ściernym szlifujemy powierzchnię denka, aby zniwelować zmarszczki na kartonie. Przejdźmy teraz do malowania gotowych zbiorników powietrza. Farbą Vallejo Modern Color numer 7908 malujemy całe zbiorniki. Ubrudzimy teraz trochę nasze zbiorniki. Farbą Vallejo numer 73002 metodą suchego pędzla maluję zbiorniki. Zbiorniki te nie będą zbyt widoczne, więc można na nich potrenować weathering. Tą samą farbą przybrudzamy belki numer 55 oraz konstrukcję pod zbiorniki. Używam pędzla Vallejo B07001 rozmiaru S. Przystępujemy do zabawy z weatheringiem. Wykorzystam do tego kredki firmy AK. Pierwsza kredka to AK 10013. Kolejna kredka to AK 10014.
Następna kredka to AK-10013. Kolejna kredka to AK-10019. I następna kredka to AK-10011. Ostatnią kredkę, jaką użyłem, to AK-10033. Przystąpimy teraz do przyklejenia belki numer 55 do ostoi. Element smarujemy klejem z obu stron i przyklejamy z jednej strony do blachy numer 54, a z drugiej strony na obudowę silnika. Tak samo przyklejamy z drugiej strony ostoi. Skleimy teraz konstrukcję mocowania zbiorników powietrza. Dwa elementy numer 56A sklejamy z elementem numer 56.
Następnie do wykonanej konstrukcji doklejamy zbiorniki powietrza. Smarujemy klejem na konstrukcji w miejscu mocowania i przyklejamy zbiorniki. Po wyschnięciu kleju całą konstrukcję wraz z zbiornikami przyklejamy do ostoi oraz do blachy numer 54. Na koniec odcinka wykonamy elementy, których nie mogę znaleźć w wycinance. Występują one na rysunkach, jednak bez numeracji. Z 2 pasków oraz 4 podstaw wykonujemy już znanym nam sposobem brakujące elementy oraz przyklejamy je po jednym na oba tłoczyska na jego końcu. Następnie wykonany element wraz z tłoczyskiem doklejamy do krzyżulca. Po drugiej stronie parowozu element przyklejamy tak samo. Następny odcinek zaczniemy od dokończenia budowy układu napędowego i parorozdzielczego. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne odcinki kanału Kolejowe Modelarstwo Kartonowe.